statystyka zawsze wygra ze spekulacją. Żaden ten sukces nigdy nie przewrócił nam w głowie. Przecież wielu jest takich zawodników sportowych, którzy są bankrutami na koniec kariery. Mieszkania, nieruchomości nie są dla osób bogatych, tylko są dla osób zaradnych finansowo. Więc no spoko, teraz nie będzie strażaka, później będzie prokurator. Piłkarze wydają na kobiety. Piłka nożna i nieruchomości. W centrach dużych miast samochody będą rzadkością. Flipowaliśmy w czasach, w których to jeszcze się nie nazywało flipowanie. My nigdy nie sprzedajemy wszystkich mieszkań. Robert Lewandowski u nas nie kupił, to dla mnie nieruchomości powinny mieć 3 cechy. Ludzie z domu nie mogli wychodzić, a myśmy sprzedawali wtedy mieszkania. Podobno w czerwcu, lipcu pojawią się jakieś dopłaty. Inwestowanie w nieruchomości pod wynajem to jest proces, to nie jest sprint. Bo wy pytacie o sukces, ja wam powiem o porażkach. Wiele osób mnie pyta, jak to zrobić, żeby biznes oprzeć na zaufaniu. Gościem dzisiejszego odcinka jest Adam Grzymski, doświadczony przedsiębiorca oraz inwestor, który łączy branżę piłkarską z branżą nieruchomościową. Poza działalnością biznesową od lat organizuje także znane i cenione spotkania networkingowe w Warszawie. Jest właścicielem największych w Polsce komercyjnych rozgrywek piłkarskich dla amatorów ligowiec.pl, a od 15 lat jest też obecny na rynku nieruchomości. Cześć, z tej strony Grzegorz Kusz, witaj na kanale. Dziś moim gościem jest Adam Grzymski. Cześć, witaj Grzegorzu, witajcie słuchacze i widzowie. Tak, słuchacze i widzowie, wiemy, że sporo osób słucha, a część ogląda. W sumie myślę, że 2 facetów siedzi, więc nie za bardzo jest to oglądać, ale mogę obiecać, że będzie co słuchać, bo dzisiaj mam w studiu osobę, człowieka, gościa, którego mógłbym określić w głowie dwoma hasłami, 2 słowami. Piłka nożna i nieruchomości. I też tak twoja firma, Adamie, się nazywa Kamienica Piłkarza. Ja pamiętam, że my się dzisiaj pierwszy raz widzimy na żywo. Tak. Ale ja cię widziałem wirtualnie już wiele miesięcy temu, tak bym to powiedział. Nie pamiętam dokładnie kiedy, ale jak zauważyłem tą nazwę Kamienica Piłkarza, to jakoś dobrze mi się to skojarzyło. Dlaczego? Dlatego, że w piłkę grałem sam, więc lubię i mam dobre emocje. Mimo, że nie zarabiam na tym, ale wiadomo... Nie wszyscy piłkarze w klubach będą kiedyś zarabiali na piłce nożnej, to jest też normalne, więc dzisiaj jest Robert Lewandowski 1, a nie 100 Robertów. A drugie słowo to jest kamienica, a z nieruchomościami też jestem związany, aczkolwiek żadnej kamienicy nie mam. Wynajmowałem w życiu dużą kamienicę w centrum dużego miasta, no i dzisiaj w zarządzaniu mamy też część kamienicy, ale swojej nie mam. Ale dzisiaj myślę, że będziemy o tym rozmawiać i o piłce, i o kamienicach. Adam, powiedz, czy jesteś gotowy? Tak, oczywiście jestem gotowy i bardzo się cieszę, jestem głęboko wdzięczny, że mam okazję w tak fajnym otoczeniu jak wasze i twoim i widzów i słuchaczy, dlatego że mam wrażenie, że mamy wiele podobnych wartości, a skoro ja i ty mamy te same wartości, to pewnie i oglądający i słuchający mają podobne, także bardzo się cieszę. Zobaczymy. Nie będziemy sobie słodzić, zobaczymy, ocenią widzowie, ale myślę, że będziemy rozmawiać o nieruchomościach, więc i o inwestycjach. O piłce nożnej też, bo pojawiają się inwestorzy, również piłkarze, o wszystkich tych rzeczach, ale może nie będę tego zdradzał. Na pewno o wartościach będzie, bo je u ciebie zauważyłem, rozmawialiśmy trochę. Ja też często mówię, że te pieniądze nie są celem, tylko są narzędziem do spełniania właśnie różnych naszych celi, do ułatwiania życia, do dawania takiej możliwości, wolności i wyboru, bo często o to nam chodzi, a nie o to, żeby mieć więcej pieniędzy, bo te przecież pieniądze nie są... Wszyscy mamy za dużo i trzeba wiedzieć jak i z kim się tym podzielić. Dokładnie. Dobra, no to konkrety. Najpierw fakty. My jesteśmy dzisiaj w Katowicach, a powiedz mi, czy ty, bo powiedziałeś, że te Gliwice blisko, że tutaj żona i jednak ten Śląsk jest troszkę bliski twemu sercu. Tak jest. Rzeczywiście moja teściowa mieszka w Gliwicach, także serdecznie pozdrawiam miasto Gliwice. Przez Katowice często też przejeżdżam. Lubię Śląsk, lubię rzeczywiście jego energię. Jest też dużo czerwonej cegły, która jest mi bliska. I w ogóle Ślązacy to fajni ludzie, więc cieszę się bardzo, że mam okazję wystąpić też na Śląsku. To może pierwsze pytanie już takie związane typowo stricte z biznesem. Nie zapytałem o to wcześniej, więc nie wiem. Wiem, że piłkarze inwestują, no bo Kamienica Piłkarza, ale skąd w ogóle ten pomysł i ta nazwa, bo to mnie interesuje. I czy więcej u ciebie w życiu jest piłki nożnej i piłkarzy, czy więcej kamienic i nieruchomości? Słuchajcie, no słuchaj Grzegorz, to jest właściwie cała taka świadoma przygoda, jeżeli chodzi o biznes, o łączenie 2 nóg. Ja zawsze byłem zwolennikiem tego, że nie można jakby trzymać się tylko jednej części. Trzeba stać stabilnie na 2 nogach.
I ja miałem właśnie i mam 2 stabilne nogi. Jedna to jest piłka nożna. Ja od 25 lat organizuję w Warszawie takie jedne z największych w Polsce rozgrywek piłkarskich dla amatorów, takich komercyjnych, ale z drugiej strony zawsze były też nieruchomości. Wzięło to się stąd, że jakby liga piłkarska, coś co organizuję od 25 lat, dawała nam zarobek na stałym poziomie. Zawsze mieliśmy jakieś nadwyżki finansowe i od zawsze, kiedy pamiętam, jakby żyliśmy na tym samym poziomie z moją żoną Anią, a wszystkie nadwyżki szły w kierunku właśnie nieruchomości. Wiadomo, że na początku był to obrót nieruchomości, flipowaliśmy w czasach, w których to jeszcze się nie nazywało flipowanie, bo mniej więcej gdzieś, ja jeszcze pamiętam czasy sprzed upadku Lehman Brothers na tych szalonych wzrostach, czy gdzieś tam 2005, 6, 7. Natomiast my nigdy jakby nie konsumowaliśmy natomiast zysków z nieruchomości. One zawsze gdzieś były kumulowane. Czasem się śmiałem, że gdzieś udało się wygenerować jakiś bardzo fajny zysk ze sprzedaży nieruchomości i my żeśmy za nią, zamiast wyjechać na drogie wczasy, po prostu szli sobie na ciastko, tak, do kawiarni, bo żaden ten sukces nigdy nie przewrócił nam w głowie. Te połączenie, jakby jeżeli chodzi już o kamienicę, nastąpiło parę lat temu. Poznałem mojego wspólnika Piotra, obecnego, którego serdecznie pozdrawiam. Piotr jest łodzianinem, w kamienicach zjadł zęby. Natomiast ja od prawie już ponad 17 lat inwestowałem w nieruchomości w Warszawie i gdzieś ta miłość do starych murów połączyła nas w Łodzi. Kamienica Piłkarza z Łodzi, mimo tego, że ja jestem z urodzenia warszawiakiem. Mój dziadek walczył w Powstaniu Warszawskim, więc jakby jestem z krwi i kości warszawiakiem. Natomiast chciałem taki projekt Kamienica Piłkarza przeprowadzić w Warszawie, w okolicach, natomiast z różnych względów nie było to możliwe. Dopiero połączenie tych wszystkich kropek spowodowało to, że żeśmy kupili najpierw pierwszą kamienicę w Łodzi z Piotrem, wyremontowali i sprzedali wśród naszych klientów. Co ważne, bo to też pewnie interesuje jakby osoby nas słuchające, oglądające, my nigdy nie sprzedajemy wszystkich mieszkań w danej kamienicy, a mamy ich już teraz 7 właśnie, jesteśmy w trakcie zakupu 7 kamienicy i zawsze sobie coś zostawiamy. To jest też taki moment, w którym często klienci u nas kupują, bo skoro mamy tam, remontujemy i zostawiamy sobie mieszkania dla siebie, no to oznacza, że robimy to po prostu lepiej niż ktoś by sprzedawał wszystko. Także to jest dość długa historia łącząca nieruchomości z piłką nożną. Natomiast przede wszystkim ja łączę środowiska, to piłkarze inwestują, osoby, które grały u mnie w lidze, które gdzieś zaufały mi przez te 25 lat wspólnej gry w rozgrywkach, to te osoby teraz inwestują. Czyli jakby ten sukces wcześniejszy jest podwalinami pod sukcesy Kamienicy Piłkarza, która ma już 2,5 roku dokładnie w tym momencie. Mhm. Fajna historia i myślę, że podniosę tutaj 2 rzeczy. 2 kwestie, które ja uznałem za ważne, które warto rozszerzyć. Pierwsza, to na samym początku padła. Myślę, że wielu z naszych widzów, wielu w ogóle Polaków, którzy na YouTubie oglądają takie treści, to już to wie. Ale dla tych, którzy tego nie wiedzą lub tego nie mają, bo możemy to wiedzieć, ale dalej tego nie mieć wdrożonego. Chodzi o te 2 nogi finansowe. Powiedziałeś, że to jest szalenie ważne, żeby stać, tak jak my stoimy jako ludzie na 2 nogach, nie na jednej, bo nam jest po prostu wygodniej, no to te 2 nogi finansowe też powinny być. Jeśli nie masz tej drugiej nogi finansowej, to warto o niej pomyśleć. Już dzisiaj, mówimy o kryzysowych czasach, trudniejszych czasach, one zawsze jakieś te czasy będą. I w lepszych czasach łatwiej oczywiście tą nogę drugą budować. Więc to mi się podoba, że o tym wspomniałeś i to dało ci możliwości. To dało ci możliwości. Pierwsza noga zarabiała i można to było przejadać, ale inwestowaliście w drugą nogę, która dzisiaj jest. No i myślę, że ona będzie mogła może ewoluować w trzecią albo być drugą silniejszą. To teraz drugie pytanie, to była taka kwestia, którą chciałem tu podkreślić i może zaraz dopytam w tym drugim pytaniu, skąd ci się to wzięło, ale to się łączy z tym drugim pytaniem, bo można to było przejadać. A to drugie pytanie to jest właśnie brak pokus, bo jeśli zarabia się więcej, ja to przeżyłem w swoim życiu biznesowym i myślę, że wielu z was, którzy zarabiali więcej, jest pokusa. Jak zarabiasz, zaczynasz jako, nie wiem, student, młody chłopak, dziewczyna, zarabiasz 2003 i 5, a potem nagle zarabiasz to samo, ale z zerem na końcu, bo tak jest, jak robisz dobrze biznes, no to spokojnie można to zarabiać i więcej. No i co, nie ma pokus? No ja miałem i chciałem wydawać i był taki moment, że zarabiałem dużo, więcej niż na początku i później wszystko wydawałem. Oczywiście ten moment to już jest historia,
Ale słyszę u ciebie, że zrobiliście flipa i poszliście na ciastko, a nie kupiliście sobie nowego samochodu, czy nie pojechaliście na drugie wakacje. Jak to zrobić, żeby właśnie takie mądre decyzje podejmować? Czy były jednak te momenty, że najpierw się pocieszyliście tą kasą, a dopiero później było tak dobrze? Nie, to znaczy też, żeby nie wyszło jakby w drugą stronę, że gdzieś tam sknerowaliśmy i nie wydawaliśmy pieniędzy. Oczywiście lubimy na przykład fajne hotele, tak? To jest taka rzecz, którą robimy, ale nigdy, wiecie, to ja może inaczej powiem, to nie chodzi o to, żeby tych pieniędzy nie wydawać, tylko chodzi o to, żeby sobie określić taką granicę. My żeśmy zawsze żyli na takim, bym powiedział, lepszym poziomie niż średni, ale nigdy nie przekraczali tego. I to jest chyba kluczowa sprawa, żeby po prostu wydawać więcej, znaczy wydawać mniej, niż się zarabia. I to jest bardzo proste. Oczywiście pokusy były. Myślę, że tu ja i Ania i ja wychowaliśmy się w normalnych, zwykłych domach osób, które pracowały na etacie. Pierwsza taka rzecz, która mi przychodzi do głowy, to pamiętam czasy, kiedy na studia dostaliśmy kredyt studencki i pamiętam, że nie mogłem zrozumieć, dlaczego, mam nadzieję, że tu nie będę jakoś, bo jesteśmy na Śląsku, ale pamiętam, że wtedy górnicy dostawali po 40 000, to dużo pieniędzy było wtedy, odprawy i szli kupować sobie nowe polonezy do salonu. I ja pamiętam, że byłem taki zły, bo mi w banku powiedzieli, że nie mogą mi dać całego kredytu studenckiego, który mam, tylko co 400 zł będę co miesiąc dostawał przez całe studia. Też miałem studencki i też tak było. Tak, i wiecie, i ja stwierdziłem, to ja się zaprę w takim razie i będę te pieniądze odkładał, mimo że naprawdę żyliśmy dość skromnie na studiach, później już za nią tam, gdzie poznałem na studiach. I to jakby nauczyło mnie czegoś takiego, że okej, te pieniądze można skumulować. Później nagle, no wiadomo, po studiach człowiek chciał wziąć kredyt. To też w dwóch słowach powiem tę historię, bo ona jest dość ciekawa, czyli my żeśmy po prostu weszli na rynek nieruchomości wtedy, kiedy wzięliśmy kredyt chyba, nie wiem, na 130 000 złotych, tak? Na jakiś w ogóle cena, nie wiem, metra kwadratowego w samym centrum Warszawy 3,5 tysiąca. No i później nagle to wszystko poszło do góry, tak? I to był taki moment, że gdybym nie odkładał tego kredytu studenckiego, gdybym nie miał na wkład własny, gdyby moja żona nie miała zdolności, to byśmy tego nie kupili. Później żeśmy kupili, aż doszli do momentu, w którym w tym momencie jesteśmy współwłaścicielami za chwilę 7 kamienic w Łodzi, bo każda podróż zaczyna się od jakiegoś pierwszego kroku. I tym pierwszym krokiem było dla nas odkładanie tych 400 zł co miesiąc, co było dużym wyzwaniem, nie powiem. I tyle, tak? Oczywiście no, pokusy zawsze są i były, natomiast chyba po prostu jakiś taki, wiecie, trzeba sobie taki sufit określić i się go trzymać i tyle, no. Życie poniżej swoich możliwości finansowych, to jest truizm, to jest fajne hasło, czy cytat, czy już nie pamiętam, z której książki słyszałem to wiele lat temu. Ja mogę tylko powiedzieć, że ja nie miałem takiej samodyscypliny jak Adam, bo ja wydałem cały swój kredyt studencki. To było kilkaset złotych miesięcznie. Nie pamiętam, czy 400. Mi się zdaje, że 400, ale to było takie to było właśnie podobna kwota. Albo 400, albo 350, albo 500. Ja tak pamiętam, że mniej więcej to był ten poziom. Ja dojeżdżałem do Katowic, więc bilet miesięczny mnie kosztował. Jakieś obiady, studenci wiedzą, jakieś poprawki, egzaminy, ksera, warunki i tak dalej. Więc ja generalnie to przejadałem, bo nie pracowałem wtedy, bo miałem studia dzienne. No i wiadomo, student chciał się trochę gdzieś tam rozerwać, później na jakieś piwko, więc ja nie pracowałem wtedy na tych studiach dziennych, bo jedne były dzienne, później drugie miałem zaoczne, więc ja przejadłem mój kredyt, no w sumie musiałem, może nie musiałem, ale nie miałem na pewno takiej samej samodyscypliny jak ty, więc gratuluję tego początku, bo powiedziałeś, że to był wkład, żona miała zdolność, kupiliście mieszkanie, no a dzisiaj finalnie jesteście współwłaścicielami 7 kamienic, no to jest różnica, a czas i tak upłynął. Tak. Ja myślę, że jest takie mądre stwierdzenie, że statystyka zawsze wygra ze spekulacją, czyli jeżeli będziesz bardzo regularnie przez długi czas odkładać sobie pieniądze, kupować nieruchomości, to nie ma możliwości, żeby nie dojść do jakiegoś majątku. Ja wiem, że zaraz się znajdą osoby, które powiedzą, no dobrze, ale jak ktoś zarabia 2-2,5 tysiąca, okej, rozumiem to, natomiast zdecydowana większość ludzi żyjących w Polsce i pracujących jest w stanie odkładać pieniądze. I pamiętajmy, że później wchodzi efekt procentu składanego, czyli te nieruchomości, jeżeli nie przejadamy zysków z nieruchomości, one powodują, że możemy coraz częściej kupować nieruchomości. I naprawdę obalmy taki bardzo ważny mit. Mieszkania, nieruchomości nie są dla osób bogatych, tylko są dla osób zaradnych finansowo.
I to jest chyba najważniejsze przesłanie, które chciałbym wam powiedzieć. Albo jedno z. Nie, bo jeszcze wyłączę. Zamkną YouTube i powiedzą koniec oglądania, bo to było najważniejsze. Tak. To ważne, co powiedziałeś, bo my na kanale mamy misję i tą misją jest trafienie do osób, które nie inwestują, bo myślą, że mają za mało, że to inwestowanie jest dla milionerów. Często tak się mówi, że mieszkanie, jeśli w Warszawie, no nie kosztuje już dzisiaj 3,5 tysiąca za metr, bo byłem 2 lata temu w Warszawie akurat u znajomego i on powiedział, że 35 tysięcy w centrum, tam gdzie byliśmy blisko Placu Zamkowego za metr, więc kawalerka 30-metrowa kosztuje 1 000 000 złotych. Ja się na tych cenach zatrzymałem, czyli to jest 10 razy to, co powiedziałeś wcześniej. Oczywiście jest inna średnia krajowa, inne są zarobki niż lat temu 20, ale te ceny są takie. No i dzisiaj też część osób kupuje mieszkania i da się to zrobić. Tak. Więc cieszę się, że o tym powiedziałeś, bo na kanale uczymy ludzi tej takiej świadomości, takiej dyscypliny finansowej w tych podstawach, bo nieważne ile zarabiamy, ważniejsze jest ile wydajemy. Bo podaliśmy ten przykład jeszcze zanim rozpoczęliśmy dzisiaj rozmowę. Przykład sportowców. Ja ostatnio o tym bardzo dużo mówię, że Marcin Gortat, świetny koszykarz, opisał ostatnio przykład swoich również kolegów z drużyny i kolegów z innych drużyn NBA, którzy wydawali $200-300 tysięcy tygodniowo, a podobno oni mieli taki kontrakt miesięczny. Więc to było ciekawe, że oni potrafili przy tak dużych wynagrodzeniach, takich dużych dochodach, no wpakować się w niesamowite kłopoty. I przecież wielu jest takich zawodników sportowych, którzy są bankrutami na koniec kariery. Mało tego, to nie tylko zawodnicy sportowi, ale również gwiazdy, nie wiem, czy Whitney Houston, czy jeszcze kilka innych osób po prostu zbankrutowało, a ktoś by pomyślał, no jak można przy takich zarobkach mieć puste konto. Tak. Wiesz co, to jeszcze taką jedną anegdotę. Proszę. W takim razie troszeczkę z naszego piłkarskiego podwórka. Ja mam dużo znajomych trenerów, także z poziomu ekstraklasy, których serdecznie pozdrawiam. I właśnie jeden z nich opowiadał taką historię, jak pracował wtedy jeszcze w pierwszej lidze, czyli ligę niżej od ekstraklasy. I tam przyszedł do nich zawodnik właśnie z ekstraklasy. Dostał kontrakt 8 tysięcy złotych miesięcznie, czyli bardzo niedużo, no bo to nie był jakiś bogaty klub, a on sam leasing na samochód miał 9 tysięcy co miesiąc. No i wyobraźcie sobie, co się stało, tak? Czy on zrezygnował z tego samochodu, czy nie? Oczywiście, że nie, tak? I to pokazuje, że jakby wśród piłkarzy jest ogromna potrzeba edukacji, choć też wiele się zmieniło na dobre. Mamy sporo klientów z tej branży i dużo się zmieniło od, powiedzmy, czasu, kiedy gdzieś tam zaczynałem swoją przygodę z biznesem i z tymi tematami. Ja myślę, że w każdej branży jest tak, że brakuje tej edukacji. Nie możemy wszystkich włożyć do jednego worka, ale jakiś procent danej jednostki z jakiejś grupy, czy to lekarzy, ostatnio rozmawiałem tutaj właśnie z braćmi rodzeni, z lekarzami i oni powiedzieli, że również w ich środowisku oni sami zarabiali kilkadziesiąt tysięcy złotych jako lekarze pracujący normalnie w systemie i mówią, że to nie jest problem, żeby zarabiać w Polsce 50 tysięcy złotych miesięcznie jako lekarz, ale część z tych lekarzy ma rat leasingowych, czy na domy, kredytów w takie i wyższe kwoty, więc oni muszą i tak pracować po 16 godzin dziennie, czy każdy weekend, żeby w ogóle opłacić wszystkie długi, które sobie zrobili. Więc to nie jest problem piłkarzy, sportowców czy rolników, tylko generalnie w każdej grupie społecznej myślę, że jest brak edukacji, więc po to też nagrywamy, po to dzisiaj rozmawiamy. Więc ja od razu się przyczepię tych piłkarzy, bo sam grałem troszkę w piłkę. No nie powiem, że zawodowo, bo szybko skończyłem. Nie pozdrawiam naszego prezesa klubu, który ukradł wszystkie karty piłkarzy i zabrał sprzęt i zniknął pewnego dnia nocy i wyjechał gdzieś i z ponad 150 zawodników, którzy wpłacili składki i kasa była w naszym klubie. Także pojechał sobie gdzieś w Polskę i zabrał, nie wiadomo po co, więc nie pozdrawiam cię, gościu, bo nam zabrałeś... Zniszczył karierę być może. Tak, być może. Możliwe, więc to był oczywiście jakaś, to jest anegdota, która się wydarzyła, tak sobie przypominam, ale o czym chciałem powiedzieć, o tym, że czasami się mówiło o piłkarzach, że to są osoby, które poszły właśnie na trening i unikały szkoły, że oni są niedouczeni, że właśnie ten poziom tych piłkarzy to są no raczej osoby, które nie wiedzą nic poza tym, czym się zajmują, czyli poza piłkarstwem, ale kiedyś tak było. Dzisiaj wydaje mi się, jak słucham wywiadów Roberta Lewandowskiego, Grzegorza Krychowiaka, który w kilku językach rozmawia, że to się zmieniło i chciałem dopytać, no bo przecież masz wielu piłkarzy, którzy są klientami i kupują mieszkania inwestycyjnie, to znaczy, że coś rozumieją. Czy za nimi stoi menadżer, ktoś, kto im tam podpowiada, czy jednak to są ich decyzje?
Znaczy, myślę, że dużo się zmienia to, że w momencie, kiedy ja na przykład zaczynałem biznes, to w ogóle nie było YouTube'a. Wiem, że dla większości może to być szokujące. Że nie było YouTube'a, tak? W 1998 roku nie było YouTube'a. Tak samo wtedy piłkarze, ci ludzie zarabiali duże pieniądze, często je odbierali w reklamówkach, nie z Biedronki wtedy jeszcze. Jechali i oni mieli z tymi pieniędzmi co zrobić. Nikt ich nie edukował, nikt się tym nie zajmował, nie było książek. To często właśnie rozmawiam z trenerami z troszeczkę tych starszych, którzy pamiętają. Oni mówią, no jak my jako młodzi piłkarze mieliśmy wiedzieć, skoro nikt nam o tym nie powiedział. Oczywiście dużo się zmienia, natomiast też jest i druga strona medalu, ten Instagram, to, że właściwie dostać się do piłkarza jest stosunkowo łatwo. Ja nie będę mówił o nazwisku, ale to jest piłkarz z Ekstraklasy, dość znany, który się przeniósł z jednego klubu do drugiego. To jednego dnia dostał 250 ofert matrymonialnych na Instagramie, tak? Czyli jakby ta pokusa z jednej strony wydawania tych pieniędzy i posiadania pięknej żony, modelki, którą trzeba zainwestować, też jest. Także to nie jest tak, wiesz, że to się zmieniło w 100%. Nie, nadal takie osoby jak ja czy ty mamy swoją pracę i trzeba edukować młodych piłkarzy i starszych trochę też. Bo jest niestety tak, że jak rozmawiam z takimi osobami, które skończyły bądź już kończą karierę, to często w ich rozmowach pojawia się takie słowo gdyby coś się wydarzyło wcześniej, gdybym spotkał ciebie wcześniej. Jest ogromna potrzeba, zmieniło się na plus, ale też jest jeszcze wiele pracy, żeby rzeczywiście ci piłkarze. I co ciekawe, to też jest właśnie taka ciekawostka, którą ostatnio żeśmy odkryli, być może to jest jakaś podpowiedź też dla nas. My startujemy z nową inwestycją i stwierdziliśmy, że w nowej inwestycji będziemy sprzedawać tak zwanych takich mini radkach, tak? A wzięło się to właśnie często też z rozmów z piłkarzami, bo piłkarz nie ma 300 000 na koncie, ale 10 razy po 30 000 to on by miał, jakby tam przyoszczędził, prawda? Więc też jakby wychodzimy do tych klientów, jesteśmy dla nich takim ułatwieniem, tak? On sobie po prostu ustawia stałe zlecenie, zarabia 100 000, 30 000 do kamienicy piłkarza i już, tak? Więc to też trzeba słuchać, trzeba patrzeć, kim jest twój klient i jak się dopasować do niego, no bo on teoretycznie nie ma na mieszkanie u nas, a praktycznie jest w stanie kupić je. Jako ciekawostkę. No to fajna ciekawostka, to ja od razu się przyczepię tych kwot i zapytam, jakie w takim razie znasz kontrakty w Polsce, ile zarabiają piłkarze w Polsce. Nie idźmy na razie daleko, no bo działacie na rynku polskim, sprzedajecie piłkarzom w Polsce, może nie wszyscy są Polakami, ale zapytam właśnie, jaki jest najwyższy kontrakt w Polsce? Kojarzysz w tym momencie? To jest 1 000 000 złotych miesięcznie? Czy to jest mniej? Czy więcej? Mówimy o rocznych kwotach, tak? To znaczy, może miesięcznie będzie łatwiej. Będzie łatwiej. Myślę, że przy takich topowych to gdzieś tam przedział 200, 300, 400 tysięcy złotych miesięcznie. Natomiast ostatnio właśnie miałem taką rozmowę z jednym z znajomych trenerów, który wymienił nazwisko piłkarza i powiedział, nie mogę powiedzieć nazwiska, powiedział, zobacz, jaki nieudacznik, nic nie gra, a dostaje 80 000 miesięcznie. I rzeczywiście, chłop ledwo tam 2 razy kopnął piłkę i to krzywo i zarabia 80 000 miesięcznie, więc ja bym powiedział, że gdzieś te kwoty około 100 000 to jest taki standard. Natomiast oni też mają dużo wydatków. Na co wydają? Zapytam jako osoba, która bardzo blisko jest piłkarzy. Powiedziałeś mi przed wywiadem, że twoim przyjacielem jest, możemy to powiedzieć? Tak. Janek Szczęsny, tak. Czyli brat Wojtka Szczęsnego. Więc jesteś blisko piłkarzy, blisko rodzin piłkarzy, więc ty też widzisz ich styl, ich poziom życia. To też trzeba powiedzieć, bo powiedziałeś, że mają bardzo dużo wydatków, więc co to oznacza? Ja wiem, jakie są ceny wynajmów na przykład mieszkań, no bo jeśli nie kupują, no bo jak zarabiają 100 000, to nie kupią domu za 3 miliony pod Warszawą, no ale co kupią? A może wydają, a może mają leasing na Porsche za 10 000. Gdzie te pieniądze idą? Tak, to znaczy myślę, że tu są dwa takie aspekty. Nagrywamy dzień po Dniu Kobiet, więc to nie będzie miłe, ale piłkarze wydają na kobiety dość duże kwoty. Wśród piłkarzy krąży dużo modelek. Oczywiście jest też mnóstwo fantastycznych kobiet, które właśnie trzymają tych piłkarzy, także to żebyśmy też nie generalizowali. Wśród żon piłkarzy są naprawdę bardzo fajne, mądre dziewczyny, ale niestety też jest dużo takich, które mają tylko jedno za zadanie: wyssać jak najwięcej pieniędzy z konta piłkarza. I to jest chyba taki problem. Oczywiście są drogie samochody, bo to jest to trudny temat, ale piłkarze wydają bardzo dużo pieniędzy na samochody.
a to jest chyba jedno z najgorszych możliwych wydanych pieniędzy, no bo one po prostu maksymalnie tracą na wartości. Żeby jeszcze chociaż jakieś zabytkowe te auta kupowali. Myślę, że też sam styl życia po prostu generuje dużo, że oni właściwie nie mają... Oni mają zorganizowane całe życie od rana do wieczora, prawda? I mają... Właśnie o nic się nie muszą martwić, więc żeby sobie zapewnić jakąś adrenalinę, to tu niestety często też pojawia się hazard, no bo wyobraźmy sobie taką sytuację. Mamy w życiu po prostu wszystko robią za nas. Czy wypiorą, odbiorą dziecko ze szkoły. Właściwie piłkarze mogliby nic nie robić, tylko ma przyjść i grać na trening. I teraz trzeba sobie zadać pytanie, gdzie ta adrenalina, która jest ogromna, bo mówmy się, zawodowy piłkarz to nie jest zabawa z chłopakami w podwórku, to jest ogromny stres i ogromne emocje. I teraz ta adrenalina gdzieś musi ujść i stąd też pojawia się hazard. I to są naprawdę potężne dramaty. Znam wiele historii, w których piłkarze potrafili przegrać w kasynie po 200, 300 czy 500 tysięcy złotych w jeden wieczór. Tu są pieniądze, które oni tracą. No to jest ta ciemna strona, o której dzisiaj nie będziemy rozmawiać, bo to jest, myślę, materiał na cały odcinek i jakaś przestroga dla osób, które takie problemy mają lub słyszały. Ja kiedyś spotkałem jednego pana. Pewnie go nie pozdrawiam, bo nie będzie mnie oglądał. W sensie pozdrawiam go mentalnie, ale mnie nie będzie oglądał, bo powiedział, że nie ma telewizora, telefonu, ma tylko rolki. Kiedyś przyjechał do nas, do sklepu, jak jeszcze mieliśmy i był na rolkach właśnie i my troszkę zdziwieni, że na rolkach, że nie w butach do sklepu, a on powiedział, że ma tylko te rolki, jakiś rower i tylko ucieka w sport, że nic nie może oglądać, żadnych reklam, że po prostu przegrał wszystko. Przegrał kilka nieruchomości, samochodów, całą rodzinę też przegrał, tak to powiedział, że wszyscy od niego odeszli, że dzieci uciekły, żona się rozwiodła i tak to wyglądało. Więc ja taką historię pamiętam. Piłkarzy żadnych nie znam, którzy te problemy mieli, ale słyszałem. O to nie będę pytał, bo to są tylko jakieś plotki. Zapytam o tą dobrą, pozytywną stronę, no bo jesteśmy na kanale, gdzie chcielibyśmy jeszcze więcej osób rzeczach, zainspirować. dokładnie. Więc zapytam wprost, czy ty możesz mi powiedzieć, jakie nazwiska, kto tak naprawdę daje taki wzór innym piłkarzom, młodym piłkarzom, kto inwestuje, kto jednak mając te wszystkie pokusy, o których powiedziałeś, zarabiając jakąś kwotę pieniędzy, potrafi zarządzać tym budżetem i przyjść do ciebie i powiedzieć: Adam, chciałbym jednak coś kupić. Może nie mam całej kwoty, no nie jestem w stanie zapłacić od razu, ale może jakimiś ratami, może jakoś, ale generalnie kupię. Kto u ciebie kupował? Jakie nazwiska, które na pewno znamy? Tak, ja wiem, że bałem się tego pytania, ale no niestety w większości nie mogę powiedzieć. Oczywiście u mnie na social mediach czasem się zdarzają osoby, więc można sobie tam dodać 2 do 2. Natomiast ja wolałbym rzeczywiście nazwisk gdzieś tam wielkich nie podawać. Czy zdjęcia nie, można Robert sobie... Lewandowski u nas nie kupił, to tak obalę tę plotkę, jak już jestem. Natomiast kto jest wzorem dla takich osób? Myślę, że właśnie wspomniany Robert Lewandowski to jest osoba, która świetnie zarządza właśnie dzięki swojemu dość dużemu zapleczu osób, swojej żony, ale także mnóstwo fajnych osób, które on ma gdzieś. Właściwie każdy piłkarz, jeżeli mówimy o piłkarzach na poziomie reprezentacji Polski, to tam właściwie, może poza jednym nie ma utracjuszy. Są to raczej osoby, które świadomie inwestują. Oczywiście, no wiadomo, w różnych miejscach. Ja bym powiedział, że piłkarze jeszcze mają, to już tak też w formie anegdoty, piłkarze mają troszeczkę czasem problem z tym, że oni muszą inwestować w nieruchomości, które są ładne, fajne, trendy i fancy. I to jest duży problem, bo oni często kupują mieszkania właśnie w Sopocie i w Zakopanem. Oczywiście nie ma w tym nic złego, natomiast nie są to często nieruchomości, na których oni długofalowo zyskają. Często są też wplątywani w różnego rodzaju jakieś spółki, różne dziwne konstrukcje. Piłkarze lubią się pochwalić, natomiast nieruchomości nie ma się po to, żeby się nimi chwalić, tylko po to, żeby mieć co miesiąc określony pasywny przychód. Czyli mogliby kupić w Łodzi dużo taniej, porównując Sopot i Zakopane, bo znam te ceny, ale chyba ciężej pochwalić się kawalerką w Łodzi. Absolutnie, niż apartamentem w Sopocie czy w Zakopanem, tak jak powiedziałeś. Absolutnie, natomiast wydaje mi się, że ci topowi piłkarze mogą po prostu kupić sobie nie wiem, rezydencję nad Morzem Śródziemnym gdzieś i tam się chwalić, a inwestować mogą gdzie chcą. Natomiast nie jest to taka reguła. Rzeczywiście jest sporo piłkarzy także z reprezentacji Polski, którzy inwestują właśnie w małe mieszkania na wynajem, także na Śląsku dość dużo piłkarzy kupuje.
bo jest to bardzo fajne miejsce do inwestowania także, które myślę, że jakbym mieszkał na Śląsku, to Kamienica Piłkarza byłaby na Śląsku, bo jest to duży potencjał, jeżeli chodzi o ludzi i o możliwe zyski. Natomiast ja osobiście jestem zwolennikiem inwestowania w małe nieruchomości, dużą ich liczbę. Tu już po prostu działa zasada statystyki, tak? Czyli jeżeli mamy 10 małych mikro bądź kawalerek, to nie ma takiej fizycznej możliwości, to jest rachunek prawdopodobieństwa, że one wszystkie stałyby puste. Natomiast piłkarze często kupują jeden duży apartament gdzieś tam na miasteczku Wilanów, tylko jak ono jest niewynajęte, to stoi puste. Dochód jest na poziomie zera. Tu jest albo jest wynajęte, albo nie jest. Dlatego też ja zawsze rekomenduję i swoim klientom, żeby kupili więcej, ale mniejszych mieszkań, po to, żeby móc cieszyć się tym pasywnym przychodem bez względu na to, co się wydarzy. No i też chodzi o kwestię klienta docelowego. Jeżeli nasze mieszkania później ktoś wynajmuje na rynku za 1000, 1200 czy 1300, no to powiedz mi, co się musi takiego na rynku wydarzyć, żeby te mieszkania stały puste. Przecież jeżeli będzie źle, to ci ludzie, którzy wynajmują za 2,5 apartamentowiec, no to przyjdą do nas, bo u nas jest taki, powiedzmy, produkt premium dla klasy średniej, coś ultra bezpiecznego dla inwestora, no bo po prostu te mieszkania są zawsze wynajęte. Ja myślę, że to jest logiczne dla kogoś, kto tego słucha. I jeśli ja bym teraz powiedział, że chyba lepiej kupić 10 kawalerek po 200 tysięcy, małych mikrokawalerek po 200 tysięcy, niż jeden duży apartament w pięknej dzielnicy za 2 miliony. Dokładnie. Bo to, co powiedziałeś, jeśli on nie jest wynajęty, no to tam jest zero, tak? Proste zero. Nie da się nic z tego zrobić, ale jeśli mamy wynajętych choćby połowę tych kawalerek, tak? Choćby za 1000 złotych, no to zawsze jest kilka tysięcy złotych, za które może spektakularnie nie będziemy żyć, ale mamy znowu kilkadziesiąt tysięcy złotych każdego roku. Więc generalnie tutaj widzę, że ty masz takie zdrowe podejście i podoba mi się, bo ja jestem też bliższy takiemu podejściu. No to jeśli weszliśmy na te mikrokawalerki, to przejdźmy sobie kawałek dalej, już piłkarzy zostawmy na razie na dzisiaj. Chciałbym zapytać, Adam, no bo jesteś długo w rynku nieruchomości. Dużo się zmieniło od roku 2005, jak opowiadasz, ceny 3500 złotych za metr w Warszawie. Wiemy, że te ceny nie wrócą i że one są inne. Wspomniałeś o tych mikrokawalerkach. No i jest trochę zamieszania na rynku, bo niektórzy inwestują w kawalerki, a niektórzy budują takie nanokawalerki, bym powiedział, takie, które nie nadają się do życia, bo jeśli ktoś buduje, nie wiem, kawalerkę 5 metrów, słyszałem o 2,5 metrowych mieszkaniach, to jest chyba trochę przesada, ale ja oczywiście jestem za tym, sam mieszkałem jako młody chłopak w 19-metrowej kawalerce i uważałem, że to jest wystarczające, nic więcej mi nie jest potrzebne i to jest normalne mieszkanie, za które płaciłem wtedy, dawno temu 1500 plus media, bo to było w nowym budynku z garażem podziemnym. W którym kierunku idziemy? Jesteśmy na wiosnę 2023. Jak ty uważasz, gdzie warto inwestować? No właśnie, czy to tylko kawalerki, czy może jeszcze coś? Gdzie jest dobry moment? Gdzie ty masz przeczucie, że warto pieniądze inwestować? O, to dużo pytań zadałeś, ja chyba zacznę od końca, bo to, co już wcześniej powiedziałem, ja bym przestrzegał przed szukaniem jakichś niewiadomych nisz, szukaniem dołków. Jeszcze raz powtórzę, statystyka zawsze wygra ze spekulacją. Jeżeli będziemy kupować często, dobrze i systematycznie, to niwelujemy wszystkie górki i doły. To jest od tego, co bym chciał zacząć. Natomiast rzeczywiście temat mikrokawalerek jest dość taki, powiedzmy, na topie. Natomiast trzeba sobie rozdzielić bardzo wyraźnie dwie rzeczy, czyli jakby w centrum Łodzi kiedyś przed wojną były piękne, duże mieszkania. Po wojnie zostały dzielone przez, wiadomo, ówczesne władze na jakieś izdebki, tak? Takie małe mieszkanka. I to stąd one się wzięły. Natomiast rzeczywiście, no teraz na rynku jest sporo różnych inwestorów, takich lub mogę użyć słowa patoinwestorów nawet, którzy tworzą różne przedziwne rzeczy. Ja to bardzo często zdarza mi się gdzieś tam na jakichś forach, widzę, wiesz, mieszkania podzielone w jakiś taki przedziwny sposób i czasem wkładam kij w mrowisko i się pytam, czy jak widzę takie, wiesz, drzwi otwierane na korytarz, które blokują wyjście, się pytam, czy to strażak widział, to zaraz na mnie tam jest hejt, że przecież tam nie trzeba strażaka, tak? A ja mówię, no spoko, teraz nie będzie strażaka, później będzie prokurator.
to tworzenie takiej pato mieszkań, na których naprawdę jest wyciskany każdy centymetr kwadratowy, skończy się kiedyś taką tragedią jak w escape roomach. To jest droga donikąd, czyli stanie się tragedia w takim mieszkaniu i zacznie się szukanie, dlaczego się tak dzieje. Dlatego, że ludzie zaślepieni tym zyskiem dzielą rzeczywiście mieszkania na jakieś po prostu absurdalne ilości mieszkań, mikromieszkań, tworząc rzeczy, które są po prostu niebezpieczne. Więc ja bym serdecznie przestrzegał przed takimi rzeczami. Przestrzegałbym przed kupowaniem, ja to już mówiłem rok czy 2 lata temu, kiedy zaczynało, czyli tych tak zwanych lokali usługowych przerabianych gdzieś na 6. piętrze. Powiedziałem, dla rządzących to jest tylko jedna noc, żeby zmienić prawo, że to się stanie nielegalne. I jeśli ktoś zamierza budować swoją przyszłość, swoją i swoich dzieci, powinien to robić w oparciu o w pełni legalne mieszkania z własną księgą wieczystą, z udziałem w gruncie, bez żadnych jakichś kombinacji. Dlaczego? Dlatego, że no może zapłacimy trochę więcej, natomiast będziemy mieli majątek, który być może odziedziczą nasze dzieci, a mamy taką nadzieję, i te rzeczy powinny być budowane z głową. Kolejną rzeczą, którą trzeba jakby pamiętać przy tym inwestowaniu, nie kierować się tylko i wyłącznie ceną. Ja mam to często powtarzam, 3 takie kluczowe rzeczy, nie będę się tu mocno rozwodził, ale dla mnie nieruchomości powinny mieć 3 cechy i tu nie chodzi o lokalizację, tak, i lokalizację. Musi mieć teren zielony, musi mieć bliskość galerii handlowej, bliskość torów kolejowych. W dużym skrócie zieleń zawsze będzie i mieszkania za 10-15 lat z widokiem na park nadal będą z tym widokiem na park. Galeria handlowa to jest ogromna presja właścicieli tej galerii na władze miejskie, żeby okolica się podnosiła, a tory kolejowe wbrew pozorom czy wszelki transport szynowy powoduje rozwój tej danej dzielnicy i ułatwienie komunikacyjne. My naprawdę żyjemy w czasach i to mówię, będziecie mogli sobie to odwinąć za 10 lat. W centrach dużych miast samochody będą rzadkością i będą, bym powiedział, takim ekstrawagancją, tak? Trzeba będzie cię stać na to, żeby wjechać samochodem do centrum miasta. Do centrum miasta wjedziesz transportem szynowym i możecie sobie to zanotować, sprawdzimy za 10 lat, czy miałem rację. Więc dopiero suma tych wszystkich rzeczy, plus właśnie na przykład lokalizacja w centrum miasta, i tu powoli dochodzę do tych mikromieszkań, troszeczkę na okrągło, ale dużo pytań zadałeś, więc musiałem to jakoś obudować. I teraz patrzmy na jedną rzecz. Mogę powiedzieć na przykładzie Łodzi, która jako jedyne miasto w Polsce rozwija się do wewnątrz, czyli te kamienice są, powiedziałbym, restaurowane i tam przychodzą nowi klienci, nowi najemcy. I teraz mamy duży popyt jest na tego typu mieszkania, no bo młodzi ludzie, którzy przyjeżdżają do nowego miasta, chcą mieszkać w centrum. Oni, nawet jeżeli pracują pod Łodzią w magazynie, w sklepie, gdziekolwiek, to chcą po pracy wrócić do swego małego mieszkanka, zostawić rzeczy, wykąpać się i wyjść na Piotrkowską, się przejść i być wśród ludzi. Oni nie chcą mieszkać w 2 razy większym mieszkaniu na obrzeżach i pokonywać codziennie tę odległość do centrum. Więc tu wchodzimy trochę w taki temat, bym powiedział, prawa popytu i podaży. Tak? To nie jest tak, że my jako właściciele takich kamienic na siłę wkładamy ludzi do mikrokawalerek. To jest absolutna bzdura i chcę tu zaprotestować. W naszych kamienicach są mikrokawalerki, są kawalerki, są mieszkania 2-pokojowe, 3-pokojowe. Klient ma wybór. Tylko ten klient decyduje swoim portfelem. On po prostu zapłaci mniej co miesiąc za to mieszkanie, za komfort mieszkania w centrum, a on, i to jest klucz i ostatnie zdanie w tej myśli, nie będzie tam mieszkał całego życia, tylko będzie mieszkał rok, 2 czy 3. Pozna miłą panią spod 7, zakochają się, wynajmą sobie mieszkanie 2-3-pokojowe gdzieś na obrzeżach, później może sobie kupią. Tak, to najpierw potwierdzę, że to jest proces, że mieszkanie w kawalerce to nie jest stan dany na zawsze, bo ja też mieszkałem w kawalerce, ale mieszkałem rok i dzisiaj nie mam 19 metrów, mam trochę więcej.
I do tego się dochodziło, tak, że potrzeby też się robiły większe i później szukaliśmy innych nieruchomości, więc to nie jest, że ktoś mnie tam wrzucił, to nie jest tak, że ktoś mnie wrzucił do tej kawalerki i kazał mi tam mieszkać, tam jest mało metrów i mieszkaj tu, kuszu i tak ma być do końca życia. To po pierwsze. Po drugie, podobało mi się, że powiedziałeś, że Łódź rozwija się do wewnątrz, coś, czego nie słyszałem takiego stwierdzenia. To jest fajne, bo faktycznie te stare kamienice się odrestaurowują i coraz więcej inwestorów, coraz więcej tych kamienic, bo jest ich bardzo dużo, znajduje kogoś, kto włoży tam serce, czas i kapitał, żeby to wyglądało dobrze. Wiele miast rozwija się w drugą stronę, tak? Czyli rozlewa się i ludzie się z centrów wyprowadzają, budują domy, budują się też osiedla nowe właśnie i ludzie dojeżdżają do pracy do centrum, ale później wyjeżdżają i mieszkają na przedmieściach. Tak jest w Katowicach między innymi, że pamiętam chyba w tamtym roku pierwszy raz w historii Katowice miały poniżej 300 000 w ogóle, że też ludzie się wymeldowywali z samych Katowic i mieszkali już w innych miastach, ale w tych domach czy osiedlach, które już były poza Katowicami. No to idąc dalej, bo kawalerki i mikrokawalerki, w ogóle ten cały trend, czego ludzie szukają, mamy za sobą, chciałbym zapytać, Adam, czy obecnie, mamy marzec, więc trzymajmy się tego terminu, tak nagrywamy, być może będziemy puszczać w marcu, kwietniu, nie wiem jeszcze kiedy będzie emisja, dlatego trzymam się terminu, bo on jest istotny dla zmieniającego się prawa, dla wszystkiego, co się dzieje około nieruchomości, bo to dotyczy inwestorów wszystkich, ale również zwykłych klientów, którzy chcą tylko kupić i nie inwestować, kupić bytowe mieszkanie. Czy kupowanie nieruchomości teraz, na wiosnę 2023 to według Ciebie jest dobry czas i chciałbym, żebyśmy podzielili inwestorów i mieszkańców, którzy bytowe mieszkanie dla siebie chcą kupić, biorąc pod uwagę to, że rząd nam coś szykuje przed wyborami, podobno w czerwcu, lipcu pojawią się jakieś dopłaty. Wiemy, że to będzie ciekawie na pewno, ale jaką ty masz wiedzę, którą mógłbyś dzisiaj nam powiedzieć, sprzedać i jakie ty masz zdanie na ten temat? Co się wydarzy w tym czerwcu, jeśli wejdą te kredyty na stałej stopie 2%? Jak ty uważasz, czy czekać do tego czerwca, czy może jednak dzisiaj czekać, bo te ceny i tak wzrosną później, no bo przecież czarów nie będzie, deweloperzy głupi nie są. Wiesz co, ja tutaj już to wcześniej też powiedziałem i gdzieś powtórzę, że to zależy, tak? To zależy naprawdę, czy kupujemy na inwestycje, czy kupujemy, bo właściwie jeszcze jednej rzeczy ważne nie powiedzieć, ludzie kupują w 3 celach, albo dla siebie, albo na wynajem, albo też w celach spekulacyjnych. Ten cel spekulacyjny rzeczywiście w tym momencie jest trudny. Wielu inwestorów, którzy parają się obrotem nieruchomości, zderza się z tym, że cena nieruchomości sama z siebie nie rośnie, prawda? Czyli trzeba naprawdę kupić tanio. Ja flipowałem w czasach, kiedy mieszkania czasami spadały takich cena i też można było zarabiać, więc ja nie chciałbym, myślę, że ja bym chciał wam powiedzieć jedną rzecz. Jeżeli ktoś naprawdę chce inwestować pieniądze w nieruchomości i ma plan, to moment zakupu nie ma żadnego znaczenia. To nie jest tak, że poczeka do czerwca i w ceny, nie wiem, w jakiś magiczny sposób spadną czy wzrosną. Ja nie chcę tutaj mówić, czy one wzrosną czy spadną, bo to troszeczkę trzeba by mieć szklaną kulę. Natomiast przestrzegałbym właśnie przed takim podejściem, czekaniem na jakieś dołki, góry. Inwestowanie w nieruchomości pod wynajem to jest proces, to nie jest sprint, to nie jest... To jest po prostu pewna droga, którą przeżyć. Ja do ciebie dzisiaj jechałem pociągiem Pendolino, który po prostu wsiadłem, przejechałem ze stacji do stacji, mogłem kombinować. Tak? Z Warszawy jechałeś? Tak, Ile? z Warszawy do 2,5 godziny? 2,5 godziny, rzeczywiście komfortowo, przyjemnie się przyjechało. To jest jakaś droga, którą do ciebie pokonałem. I teraz jeżeli mogłem kombinować, mogłem gdzieś podjechać, ktoś mnie podrzucił, tak i tak dalej, może byłoby taniej, może byłoby lepiej. No nie, tak? Wsiadasz w punkcie A, kupujesz mieszkanie, czekasz pewien okres, kupujesz kolejne i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo mozolne, to nie jest sexy. Tak? Inwestowanie w nieruchomości, mówię o takim wynajem, to nie jest coś super, nie wiem, ekscytującego. To jest po prostu proces, trzeba wiedzieć, gdzie kupić, jak kupić i kupić. Natomiast kupowanie dla siebie, tak dosłownie w 2 zdaniach, tu rzeczywiście wchodzimy w taki okres, gdzie duże mieszkania te ceny spadają i raczej będą spadać ze względu na brak dostępności kredytów. Oczywiście mamy te słynne 2%, czy to się wydarzy, czy nie. Przestrzegałbym przed takim planowaniem rzeczywistości swoich inwestycji, bo coś się wydarzy. Może się wydarzy, a może się nie wydarzy. Każdy powinien sobie mieć plan i się sztywno do niego trzymać, ewentualnie dostosowywać ten plan, jeżeli sytuacja się zmieni. Nie lubię takiego podejścia. Znaczy, może nie, że nie lubię, ale jest mi ono obce podchodzenie. Ja przeżyłem wszystkie właściwie możliwe rządy,
wszystkie pomysły, 90% z tego, co ludzie mówili, że się wydarzy, bo się coś wydarzy, się nie wydarzyło, albo się wydarzyło w zupełnie inny sposób. No tak, można by twoją drogę od tego 2004-2005 opowiadałeś te początki do dzisiaj, to już minęło prawie 18-20, zaraz będzie 20 lat, więc prawdą jest to, że przeżyłeś różne kryzysy, wzloty, upadki, zmiany w ogóle, nie tylko rządów, ale zmiany gospodarcze, zmiany polityczne, społeczne. Bardzo dużo 20 lat się przecież wydarzyło, wszyscy doskonale pamiętamy. A jak nie, to warto sobie przypomnieć, że to 20 lat już minęło na przykład od jakiegoś etapu i od 2000 na przykład 5 czy 2004 roku, kiedy chyba do Unii wchodziliśmy, dobrze pamiętam? Tak. Więc to jest naprawdę już taki etap bliski, że to będzie 20 lat. No i mając swoją strategię, mając swoją filozofię i taką linię czasu, gdzie siebie widzimy na początku i gdzie chcielibyśmy być. Dzisiaj nagrywałem też jeden odcinek, zanim tutaj się pojawiłeś w studiu i był o emeryturach i tam ten horyzont czasowy trzeba mieć. Jeśli chcemy tą jesienią swojego życia, ja to zawsze mówię, że to i tak będzie jesień. Każdy z nas będzie miał jakąś jesień. Tylko pytanie, jaka to będzie jesień? Czy to będzie taka zimna, taka, że będzie fatalnie i będziemy musieli to przeżyć, ale będzie ciężko, źle i czarno, albo to będzie jesień naprawdę fajna, taka jak na Majorce byłem i widziałem tych niemieckich emerytów, którzy przecież są tylko w opowiadaniach, a ja ich tam widziałem i oni się mieli całkiem dobrze i nie mieszkali w tych najsłabszych hotelach, tylko korzystali z życia i myślę, że może te nieruchomości są również jedną z opcji, jedną z nóg, o których ty dzisiaj mówisz. Tutaj chciałbym jeszcze przejść do jednego tematu, który bardzo lubię, jest istotny, szalenie ważny. To jest zaufanie. Ja biznes mam od 2009 roku. To była moja pierwsza firma, 2009 założyłem. Wiele za mną sukcesów, ale też porażek. Ostatnio opowiadałem o tych porażkach na konferencji, gdzie ktoś mnie pytał: Grzegorz, jak ty to zrobiłeś, jak sukces? A ja mówię, dzisiaj nie chciałbym o tym mówić. Chciałbym wam opowiedzieć o porażkach, o wszystkich rzeczach, które mi się nie udały, o wszystkich złych dniach, o długach, o wszystkim tym. I to będzie odpowiedzią, myślę, dla was, bo wy pytacie o sukces. Ja wam powiem o porażkach. I tego było bardzo dużo. To była cała godzina. A i tak to było w skrócie. Więc zapytać chciałbym o zaufanie, bo w naszych rozmowach padło coś takiego, że walutą przyszłości nie jest Bitcoin, tylko jest zaufanie. I to Michał Szafrański chyba w swoją książkę, jak dobrze pamiętam, nazwał. Tak. I to jest coś, co u mnie się wielokrotnie sprawdziło. I chciałbym dać tobie głos i zapytać, jak to zaufanie wpłynęło na to, co dzisiaj masz i jak to finansowe życie ci się poukładało dzięki zaufaniu. Czy tam było więcej tego zaufania, czy jednak tych zawodów biznesowych? Bo z zaufaniem to jest taka ciekawa historia, bo wiele osób mnie pyta, jak to zrobić, żeby biznes oprzeć na zaufaniu. To ja wam powiem, tak? I to w jednym zdaniu. To jest bardzo proste. Spełnić wszystko, co się obiecało swoim klientom. Kropka, tak? Możemy przejść do następnego pytania. Zaufanie buduje się poprzez wieloletnią pracę i nieoszukiwanie ludzi. To znaczy, jeżeli zawsze mamy taką pokusę zrobienia czegoś, bo coś się nam bardziej opłaca. Ja na przykład w swojej karierze sprzedawałem naprawdę ogromne ilości mieszkań. Teraz przez 2 lata sprzedałem ponad 100 mieszkań. Tak? Nigdy nie zdarzyło mi się sytuacja, jeżeli ktoś u mnie podpisze jakąś umowę rezerwacyjną, to na przykład ją zerwać i powiedzieć, że ktoś tam daje więcej. Po prostu to jest właśnie to. A dzieją się takie rzeczy? Tak, absolutnie. To jest na porządku dziennym. Ja wychodzę z założenia, że właśnie to zaufanie buduje się długo, buduje się ciężko. To jest trochę tak, jak ktoś powiedział, jaki jest przepis na idealny taki brytyjski, zielony, mocno zielony trawnik przed pałacem Buckingham na przykład. Trzeba po prostu kosić, podlewać i tak przez 200 lat. Tak się buduje zaufanie i nie ma tutaj jakiejś drogi na skróty. Nie można się zaufania nauczyć na weekendowym szkoleniu. Natomiast to w długiej perspektywie zawsze się sprawdza. Jeżeli klienci nam ufają, to będą z nami zawsze i to bez względu na branżę. Tu nie mówimy tylko i wyłącznie o nieruchomościach, ale o każdym biznesie. To znowu, to nie jest sexy, tak? To są rzeczy, które aż gdzieś kusi człowieka, żeby zrobić, tak? Natomiast nie, to jest znowu mozolna praca, wyzbywanie się jakichś właśnie takich pokus. Jeśli coś obiecaliśmy klientom, że będziemy im wypłacać od września pieniądze, a coś się wydarzy, co jest od nas niezależne, a mieliśmy takie historie, to po prostu wypłacamy naszym klientom co miesiąc pieniądze. My w Kamienicy Piłkarza żeśmy stracili, myślę, że około 100 000 złotych, tak? Czy myśmy się zastanawiali, żeby
tych pieniędzy nie zapłacić klientom? No nie, tak, ale dzięki temu, jeżeli wypuszczamy drugą czy trzecią kamienicę w sprzedaży, to one się rozchodzą w wielu momentach, te najlepsze mieszkania w przedsprzedaży, tak? Dlaczego? Bo ci klienci wiedzą, że cokolwiek się stanie, to po prostu oni dostaną swoje pieniądze. My żeśmy nasz biznes Kamienicy Piłkarza zaczynali w najcięższej pandemii. I myśmy naszym klientom powiedzieli, okej, to ja tobie sprzedam mieszkanie i od ciebie wynajmę na 3 lata. I będziesz dostawał co miesiąc pieniądze. A to był moment, w którym ludzie z domu nie mogli wychodzić, a myśmy sprzedawali wtedy mieszkania. Właśnie bazując na tym zaufaniu. I to bez względu na to, jaki biznes prowadzicie, pamiętajcie po prostu o tym, że to jest absolutna podstawa i nie ma ważniejszej rzeczy niż zaufanie w biznesie. To pytanie trudniejsze, ale które się z tym łączy. Biorę na klatę. Bo wspomniałeś o wspólniku, tak, z którym działasz na samym początku tej naszej rozmowy. A działanie na jakiejś skali, gdzie potrzebujemy zrobić coś więcej, bo samemu oczywiście możemy działać, ale do jakiegoś momentu dojdziemy i powiemy, ok, kończy nam się czas, siły, pomysły, kontakty i wszystko inne, więc jest ten wspólnicy. W jaki sposób znaleźć dobrego wspólnika? Czy to samemu można, czy potrzebujemy kogoś, kto z boku spojrzy właśnie na nas dwóch, czy pasujemy, czy do tego testy kompetencyjne? Nie wiem, pytam realnie jako ktoś, kto przeszedł kilku wspólników i dopiero teraz wydaje mi się, że po kilku nieudanych próbach, tak to powiem, nieudanych próbach i nie obwiniam nikogo. Po prostu tak musiało być, że tą drogę przeszedłem i dzisiaj uważam, że jest dobrze. I jak ja bym miał na to pytanie odpowiadać, nie chciałbym teraz, bo ty jesteś gościem, ale spokojnie, mów. Ale to jest jakby pytanie w twoim kierunku, że ja też to znam, znam i nie uciekam od tego, więc mówię o porażkach biznesowych i również ten wybór, to było po drodze, to były nieudane wybory z mojej strony. Ja nie umiałem. I wiesz, kto mi podpowiedział? Osoby z boku, z zewnątrz. Zawsze w tym przypadku mi powiedziały z zewnątrz osoby, które to widziały, nie miały tych emocji i mówił, Grzegorz, dlaczego ta osoba jest twoim wspólnikiem? A ja pytam, a dlaczego ma nie być? No i wtedy dopiero dochodziło do rozmowy. I to nie była jedna osoba, to było ciekawe, że to nie była osoba, która na przykład źle życzyła temu mojemu wspólnikowi, tylko kilka osób z zewnątrz, które totalnie nie miały nic do nas, a one widziały i mówią, nie pasuje ci do siebie. Czy ty się nad tym zastanawiałeś? A ja mówię, no nie, dlaczego? I tam była rozmowa, więc pytanie do ciebie, w jaki sposób to zrobić? Czy czekać do takiego momentu, aż ktoś nas zobaczy i powie, ojej, nie pasuje ci biznesowo do siebie? Czy coś u ciebie inaczej zagrało? Znaliście się? Dlaczego to działa? Myślę, że tu jest troszeczkę z tą tak zwaną beczką soli. Tak? To jest tak jak z tymi przyjaźniami. Potrzeba czasu, potrzeba poznania. Myślę, że dobrym rozwiązaniem przed wejściem z kimś w spółkę jest po prostu zrobienie jakiegoś interesu mniejszego, który można zrobić nie jako spółka. Tak? Sprawdzenia tej osoby w boju. Właściwie ciężko mi sobie wyobrazić znalezienie wspólnika tak po prostu, że z kimś zaczynamy gadać, on ma fajny pomysł, ja mam fajny pomysł, to zróbmy deal. To raczej się nie uda. Oczywiście są wyjątki, jak zawsze, od takiej rzeczy. Myślę, że kluczową rzeczą jest właśnie, żeby tę osobę poznać. Fajnie jest, kiedy wspólnicy się gdzieś uzupełniają, mają inne kompetencje, to chyba jest też dość istotne. U nas akurat jest tak, że ja jestem tą osobą, która przychodzi do ciebie na wywiad. Frontmanem jesteś. Tak. Ja jestem gdzieś z przodu, ale to nie znaczy, że ja jestem, nie wiem, lepszy czy coś. Nie, my mamy po prostu różne kompetencje. Pozdrawiamy Piotra, tak? Tak, pozdrawiamy Piotra, tak. No oczywiście też mam w naszym zespole jest dużo innych ludzi, których też pozdrawiamy też, bo my jakby mamy poziom wspólniczy i współpracowników, tak rzeczywiście jest to duży zespół. Ja bym powiedział czas. Gdzieś takie relacje właśnie półbiznesowe, prawda? Zrobienie jakiejś rzeczy na pewno pomaga. My z Piotrem poznaliśmy się także poprzez nieruchomości. Często byliśmy kwaterowani w jednym pokoju hotelowym podczas różnych zjazdów i tak po prostu żeśmy wieczorami przegadywali, a pomysł Kamienicy Piłkarza, tak już naprawdę start naszego biznesu, to jest też dość ciekawa historia, mianowicie wybuchła pandemia. Ja zostałem zamknięty w domu, Piotr został zamknięty w domu, więc mając ogródek, ja sobie zakładałem słuchawki i szedłem coś tam robić w ogródku. Piotr też siedział w domu, miał słuchawki i żeśmy rozmawiali. Żeśmy przez 3 miesiące ułożyli ten biznes poprzez wielogodzinne rozmowy, bo naprawdę nic się nie działo, tak? Co było do roboty. I myśmy w sposób teoretyczny kupowali kamienice. Autentycznie mieliśmy jakąś, którą żeśmy podchodzili, gdzieś tam rozmawiali, analizowali. W momencie, kiedy chyba to był czerwiec, tak, o ile po 3 miesiącach tych rozmów, mieliśmy ułożony idealny plan
I do tego planu dołożyliśmy dalsze cegiełki i zrobiliśmy coś, co ludzie się generalnie pukali w głowę, bo wtedy ludzie nie wynajmowali mieszkań. A myśmy robili kamienice na wynajem, tak? I pozdrawiam bardzo serdecznie tych ludzi, którzy mówili, że się nie da, bo jak się coś się bardzo chce i bardzo w to wierzy, to się wydarzy, tak? O, mój przyjaciel, jeden z trenerów powiedział, że z prądem rzeki płyną tylko zdechłe ryby. Coś w tym jest. To jest ten kryzys, który jest albo szansą, albo zagrożeniem, tak? No, ktoś mówi, że jest dzisiaj kryzys, że będzie mniej tego, że nie będzie pracy i tak dalej. No to ktoś szuka rozwiązań i ktoś szuka możliwości. To co się będzie działo? Jeśli będzie ten kryzys, to jaka będzie potrzeba? Wyobrażam sobie ten kryzys. Co się będzie działo? Ludzie będą zwalniać, ludzie nie będą kupować w restauracjach, nie będą kupować samochodów. To co będą robić? Gdzie będą siedzieć? No, potrzebujemy jakieś rozrywki i tak gdzieś będą musieli wydać jakieś pieniądze, może mniejsze. Więc zawsze jest tak, że coś jest. Wy w pandemii wymyśliliście sprzedaż, kupno kamienic i wynajem, a wydawałoby się, że nic się nie będzie działo i to był sukces. No to Adam, bo myślę, że moglibyśmy kolejną godzinę rozmawiać, bo mi się kolejne pytania otwierają, jasne. Ale może dzisiaj jako takie otwarcie, ostatnie pytanie na zamknięcie, bo ten sukces finansowy jest, ale widzę w tobie i po tym, jaki jesteś, jakie masz wartości po tych działaniach również z boku biznesowych, bo biznes jest tu i zarabia się kasę, inwestycyjnie jest tutaj, ale jeszcze w drugą stronę. I pojawiają się też akcje charytatywne, więc chciałbym, żebyś trochę powiedział o tym, dlaczego to robisz i po co zarabiasz pieniądze. Bo widzimy, że najprawdopodobniej jest to, ale może jest coś więcej. Co chciałbyś po sobie zostawić? To jest takie łączone pytanie. Co chciałbyś po sobie zostawić? I po co ci te pieniądze zarabiane? Bo są coraz większe i widać, że żyjesz na takim poziomie, pozostałeś na tym poziomie sprzed tego okresu i to jest fajne, bo daje ci to możliwości, no ale może jest jakiś inny cel jeszcze. Tak, rzeczywiście osiągając jakiś sukces w biznesie, człowiek chce się nim dzielić. Zresztą to akurat też nie jest tak do końca, że gdzieś osiągnąłem sukces i się dzielę, tylko ja zawsze lubiłem różnego rodzaju akcje charytatywne. Właśnie w ostatnią niedzielę jeden z wielu rzeczy, które gdzieś tam w życiu robiłem, organizowałem taki duży mecz charytatywny. Stworzyłem w ogóle, to jeszcze wrócę wcześniej, wykupiłem, taką domenę, bo szukałem takiego hasła pomagamy, tak? No i szukałem jakiejś domeny pod to. Wszystkie było zajęte poza jedną malezyjską domeną pomaga.my. Kupiłem ją, nie było to proste, więc zapraszam na stronę pomaga.my. Tam skupiam po prostu wszystkie swoje akcje charytatywne, różne działania. Dlaczego to robię? Dlatego, że w moim otoczeniu jest dużo ludzi, którzy potrzebują tej pomocy. Ja zawsze skupiałem się na pomocy dzieciom osób mi w jakiś sposób bliskich, znajomych. Tak też jest teraz. Synek Oksany i Olega, moich znajomych właśnie z branży nieruchomości, czyli ich synek Daniel potrzebuje pomocy. Więc co stwierdziłem, skoro znam środowisko nieruchomościowe i piłkarskie, no to i organizuję mecze piłkarskie od 25 lat, to zorganizuję mecz charytatywny. Rzeczywiście się to odbyło na naszych obiektach ligowca w Warszawiance. Zjechali ludzie z całej Polski, mnóstwo niesamowitej energii i to daje też takiego kopa do działania, prawda, do zorganizowania takiej rzeczy. Ta niesamowita energia, jakby to dobro wraca do nas, tak? Ja nie mówię o dobrach materialnych, tylko o takim poczuciu, że robimy coś fajnego, dobrego. To jest jakaś taka społeczna misja tworzenia różnych rzeczy charytatywnych. Myślę, że tutaj jest to taka rzecz, która powinna być właściwie dla każdego przedsiębiorcy, który gdzieś tam jakiś poziom osiągnie, czymś naturalnym, ale nie jest. Tak? Ludzie teraz wolą gdzieś tam lajka zostawić i tyle. No, dajmy ludziom czas. Największą rzeczą, którą możemy ludziom dać, no to jest czas i atencja, tak? Uwaga, pomoc, dobre słowo, ale to wszystko musi działać, napędzać jakby do działania, tak? To nie może być takie właśnie działanie jakieś ad hoc, tylko po prostu zorganizowane. Lubię te rzeczy robić, będę te rzeczy robił, zapraszam serdecznie, jeżeli ktoś chciałby wspomóc nasze akcje, to jesteśmy. Natomiast co chciałbym po sobie pozostawić? Myślę, że ja i także mój wspólnik z swoimi rodzinami jesteśmy już na takim etapie, gdzie właśnie chcemy coś stworzyć, właściwie można powiedzieć, stworzyliśmy taką firmę na pokolenia. My nie jesteśmy zainteresowani takim zyskiem tu i teraz, że sprzedamy wszystkie mieszkania, tu będzie tam
jakieś miliony na koncie i co dalej. Nie, my kupując kamienicę mamy ściśle określony plan. W każdej kamienicy zostawiamy sobie jakieś mieszkania. Te mieszkania mają nas przeżyć. To znaczy nasze dzieci, nasi wnukowie mają je odziedziczyć. Mam nadzieję, że Tosia i Alek, którzy nas oglądają, pójdą swoją drogą życiową, ale damy im coś na start, czego pewnie by nie mieli możliwości, gdyby nie cała ta historia. I chcemy właśnie, żeby nasza firma nas przeżyła, żeby ona funkcjonowała, żeby przynosiła pasywne przychody naszym potomkom i także naszych klientów. My też, co jest też ciekawe, raz do roku organizujemy zapraszamy do Łodzi na taki uroczysty obiad. Już były dwie takie wydarzenia, takie małe wesela, gdzie ci klienci przyjeżdżają i oni przyjeżdżają też często swoimi dziećmi. My znamy te osoby i gdzieś tam właśnie ostatnio na takim spotkaniu żartowałem, że pewnie za ileś tam 10 lat nasze dzieci gdzieś tam się spotkają w tym samym miejscu i będą też organizować sobie takie spotkania, bo niech to będzie taką klamrą. Tworząc projekt Kamienica Piłkarza chcieliśmy stworzyć, to jest taka idea takiej kamienicy, takiego budynku, koleżeńsko-przyjacielsko inwestorskiego, tak? Czyli, że my się wszyscy znamy, jesteśmy współsąsiadami i tworzymy taki organizm, który żyje swoim jakby też życiem, tak? To nie jest tak, że ktoś sobie tam kupi tu jakieś mieszkanie. Nie, ci wszyscy ludzie się doskonale znają, robią sobie ze sobą jakieś interesy, poznają się, zaprzyjaźniają. To jest niesamowite móc właśnie kreować. I tak samo jest właśnie z akcjami charytatywnymi. W ostatnią niedzielę poznali się ludzie z zupełnie innej branży, z innych części kraju, którzy robią niesamowite rzeczy i oni dzięki temu jednemu wydarzeniu mogli się zjednoczyć i się poznać. Tak? To też jest jakaś taka niesamowita wartość. Fajnie jest łączyć ludzi, łączyć kropki, jak to się tak gdzieś mówi, łączyć biznesy, patrzeć jak ktoś inny też wzrasta. Myślę, że tak samo jest u ciebie na kanale, tak? Masz kontakt z wieloma ludźmi i też cieszysz się, jak widzisz, że ktoś rośnie z twoim kanałem. Także to jest takie, myślę, że przesłanie tego wydania. Ładne przesłanie, więc ja chciałem ci podziękować za to, co robisz, bo to są fajne rzeczy, nie tylko biznesowe, ale i charytatywne, a nie każdy chce, nie każdy może, a ty nie dość, że masz chęć, to jeszcze masz umiejętność organizacji, bo to wszystko trzeba spiąć, a wiem, ile jest organizacji przy małym wydarzeniu, a co dopiero robić cykliczne mecze i wielkie imprezy, czy te wesela chociażby, jak to nazwałeś, tak. gdzie się spotkają inwestorzy wszyscy, więc chciałem się tylko delikatnie wprosić, jeśli będzie kolejny mecz, to ja się zgłaszam tak. bardzo chętnie. Przyjadę, mimo że kolano teraz trochę odpoczywa po upadku na stoku, ale jest dobrze, więc chętnie przyjadę wesprzeć swoją osobą, bo naprawdę to są rzeczy, które warto wspierać. Dziękuję, Adam, za wizytę u nas w studiu. Dziękuję tobie, Grzegorz, dziękuję państwu i do zobaczenia w świecie. Tak, do zobaczenia w świecie. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Cześć. Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Jeśli Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrypcji, aby nie ominęły Cię nowe filmy. Sprawdź również pozostałe odcinki na kanale lub słuchaj ich w formie podcastu. Do usłyszenia.